10 najmniejszych czołgów na świecie. Miejsce 10. Panzerkampfwagen 1. To niemiecki lekki czołg, znany także jako Panzer I, który był pierwszym masowo produkowanym pojazdem pancernym III Rzeszy, wprowadzonym do służby w 1934 roku. Został zaprojektowany jako pojazd szkoleniowy, ale z czasem stał się podstawowym środkiem wsparcia piechoty w początkowych etapach II wojny światowej. Czołg miał kompaktowe wymiary, długość 3,4 metra, szerokość 2 metry i wysokość 1,65 metra, co zapewniało dużą manewrowość na polu bitwy. Masa Panzerkampfwagen 1 wynosiła tylko około 5,4 tony. Załoga pojazdu składała się z 2 osób, kierowcy i dowódcy, który jednocześnie obsługiwał uzbrojenie. Uzbrojenie czołgu stanowiły 2 karabiny maszynowe MG-13 kalibru 7,92 mm, zamontowane w przedniej części wieży, co czyniło go mało skutecznym przeciwko innym pojazdom pancernym. Napęd zapewniał silnik Krupp M305 o mocy 60 koni mechanicznych, co pozwalało osiągnąć maksymalną prędkość 40 km na godzinę. Pancerz czołgu był relatywnie cienki, o grubości 13 mm, co czyniło Panzerkampfwagen 1 wrażliwym na ostrzał z broni strzeleckiej i lekkich działek przeciwpancernych. Panzerkampfwagen 1 był szeroko wykorzystywany podczas kampanii we Francji, w Polsce i na innych frontach w pierwszych latach wojny, ale szybko okazał się przestarzały. Pomimo swoich ograniczeń bojowych, Panzer I odegrał kluczową rolę w początkowych sukcesach Niemiec na początku II wojny światowej, stanowiąc fundament dla rozwoju późniejszych czołgów niemieckich. Miejsce 9. M22 Locust. To amerykański lekki czołg desantowy, zaprojektowany w latach 40. XX wieku do transportowania i wsparcia oddziałów powietrzno-desantowych. Czołg został opracowany przez firmę Marmon Harrington i wprowadzony do służby w 1941 roku, mając na celu uzupełnienie jednostek powietrzno-desantowych. M22 Locust miał stosunkowo małe wymiary. Długość 3,95 metra, szerokość 2,13 metra i wysokość 1,83 metra, co ułatwiało jego transport samolotami lub skoki desantowe. Masa pojazdu wynosiła około 7,3 tony. Załoga M22 składała się z 4 osób: dowódcy, kierowcy, strzelca i ładowniczego. Uzbrojenie M22 Locust obejmowało działo kalibru 37 mm M6, które było stosunkowo mało skuteczne przeciwko cięższej broni pancernej, oraz karabin maszynowy M1919 kalibru 7,62 mm. Czołg napędzany był przez silnik Chrysler o mocy 148 koni mechanicznych, co pozwalało na osiągnięcie prędkości maksymalnej 64 km na godzinę na drodze. Pancerz M22 był stosunkowo cienki, o grubości od 9 do 19 mm, co sprawiało, że pojazd był wrażliwy na ogień z broni przeciwpancernej. Wyprodukowano około 830 egzemplarzy tego pojazdu. Był używany głównie w Europie i Pacyfiku, szczególnie w działaniach desantowych, w których jego mobilność i zdolność do szybkiego przetransportowania miały kluczowe znaczenie. Czołg miał ograniczoną wartość bojową w porównaniu do większych, lepiej opancerzonych pojazdów i został wycofany z użycia po wojnie. Miejsce 8. T-37. To radziecki lekki czołg pływający zaprojektowany w latach 30. XX wieku jako pierwszy masowo produkowany pojazd tego typu. Został wprowadzony do służby w 1933 roku. Produkcja tego pojazdu odbywała się w latach 1933 do 1936. Został zaprojektowany na bazie brytyjskiego czołgu pływającego Vickers Carden Lloyd Light Amphibious Tank i dostosowany do radzieckich wymagań.
T-37 miał kompaktowe wymiary. Długość 3,75 metra, szerokość 2,1 metra i wysokość 1,82 metra, co pozwalało na jego łatwe transportowanie. Masa czołgu wynosiła około 3,2 tony, co czyniło go lekkim i zdolnym do operowania zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Załoga pojazdu składała się z 2 osób, kierowcy i dowódcy, który obsługiwał także uzbrojenie. Główne uzbrojenie T-37 stanowił karabin maszynowy DT kalibru 7,62 mm, zamontowany w obrotowej wieży. Napęd zapewniał silnik gaz AA o mocy 40 koni mechanicznych, co pozwalało osiągnąć prędkość 35 km na godzinę na lądzie i 6 km na godzinę w wodzie. Pojazd był wyposażony w śruby napędowe i specjalnie ukształtowany kadłub umożliwiający pływanie w rzekach i jeziorach. Wyprodukowano około 2500 egzemplarzy tego pojazdu. T-37 był używany głównie do zwiadu, wsparcia piechoty oraz jako pojazd łączności w trudnym terenie. Został użyty w dużej liczbie podczas agresji na Polskę w 1939 roku oraz w wojnie zimowej przeciw Finlandii. Czołgi te pozostawały na uzbrojeniu Armii Czerwonej w chwili niemieckiego ataku na ZSRR w czerwcu 1941. Mimo innowacyjnego charakteru, czołg T-37 miał cienki pancerz, maksymalnie 10 mm i ograniczoną skuteczność bojową, co spowodowało jego wycofanie z użycia w czasie II wojny światowej. Jego następcą był T-38, który został wprowadzony do służby w 1937 roku z myślą o poprawie manewrowości, uzbrojenia i niezawodności w porównaniu do swojego poprzednika. Wyprodukowano go w liczbie 1300 egzemplarzy. Miejsce 7. Wiesel AWC. Wiesel Armored Weapons Carrier to lekki, wysokomobilny pojazd opancerzony opracowany w Niemczech w latach 70. przez firmę Rheinmetall dla wojsk powietrzno-desantowych i sił szybkiego reagowania. Produkowany w latach 1979-1993, został zaprojektowany tak, aby można go było łatwo transportować drogą powietrzną, w tym przy użyciu helikopterów takich jak CH-47 Chinook. Pojazd ma kompaktowe wymiary: 3,55 metra długości, 1,82 metra szerokości i 1,82 metra wysokości, co pozwala na operowanie w trudno dostępnych terenach. Masa wynosząca około 3 ton umożliwia dużą manewrowość w wymagających warunkach. Załoga składa się zazwyczaj z 2 lub 3 osób: kierowcy, strzelca oraz opcjonalnie dowódcy. Uzbrojenie Wiesela w zależności od wersji obejmuje automatyczną armatę Rheinmetall MK-20 kalibru 20 mm, system przeciwpancernych pocisków kierowanych TOW lub karabin maszynowy MG-3 kalibru 7,62 mm. Napęd stanowi silnik diesla Volkswagena o pojemności 2,1 litra i mocy 86 koni mechanicznych, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości 70 km na godzinę oraz doskonałe zdolności terenowe. Pancerz pojazdu zapewnia ochronę przed ostrzałem z broni strzeleckiej i odłamkami, lecz nie jest odporny na cięższe systemy uzbrojenia. Wyprodukowano 343 egzemplarze tego pojazdu w różnych konfiguracjach. Wiesel AWC występuje w różnych wersjach takich jak rozpoznawcza, przeciwpancerna, dowodzenia czy nośnik moździerzy, co czyni go wszechstronnym pojazdem na różne potrzeby. Miejsce 6. L-333. To włoska tankietka z lat 30. XX wieku, znana także pod nazwą Carro Veloce CV-33, zaprojektowana na bazie brytyjskiej tankietki Carden Loyd Mark VI, produkowana w latach 1933-1935.
Pojazd został wprowadzony do służby w 1933 roku jako lekki wóz bojowy przeznaczony do wsparcia piechoty i zwiadu. Tankietka miała kompaktowe wymiary: długość 3,1 metra, szerokość 1,4 metra i wysokość 1,3 metra. Masa L3-33 wynosiła 3,2 tony, co czyniło ją lekką i łatwą do transportu oraz manewrowania. Załoga składała się z 2 osób: kierowcy oraz strzelca obsługującego uzbrojenie. Uzbrojenie stanowiły 2 karabiny maszynowe Fiat Revelli model 1914 kalibru 8 mm, zamontowane w jarzmie na przodzie pojazdu. Napęd zapewniał silnik benzynowy Fiat Spa CV3 o mocy 43 konie mechaniczne, umożliwiający osiągnięcie prędkości maksymalnej 42 km na godzinę. Pancerz tankietki miał grubość od 6 do 14 mm, co zapewniało podstawową ochronę przed bronią ręczną. Wyprodukowano około 2500 egzemplarzy wszystkich wersji tego pojazdu. L3-33 była szeroko wykorzystywana przez włoskie siły zbrojne w kampaniach w Afryce, Hiszpanii i na Bałkanach. Chociaż konstrukcja ta szybko stała się przestarzała, w obliczu rozwoju czołgów, jej prostota i niskie koszty produkcji pozwalały na masowe wykorzystanie w działaniach bojowych. Miejsce 5. Typ 94 TK. To japońska tankietka, która została wprowadzona do służby w 1934 roku i była jednym z pierwszych pojazdów pancernych w armii cesarskiej Japonii. Pojazd był produkowany w latach 1933–1940 i został zaprojektowany z myślą o wsparciu piechoty oraz wykonywaniu zadań zwiadowczych na polu bitwy. Typ 94 TK miał kompaktowe wymiary: długość 3,08 metra, szerokość 1,8 metra i wysokość 1,6 metra, co czyniło go zwrotnym i łatwym do poruszania w trudnym terenie. Masa pojazdu wynosiła około 2,7 tony, co sprawiało, że był stosunkowo lekki i mógł poruszać się po trudnych drogach i terenach. Załoga czołgu składała się z 2 osób: kierowcy oraz strzelca, który obsługiwał uzbrojenie i pełnił funkcję dowódcy. Uzbrojenie typ 94 TK stanowił karabin maszynowy Type 91 kalibru 6,5 mm, zamontowany w przedniej części wieży, co zapewniało ograniczoną siłę ognia. Napęd zapewniał silnik benzynowy o mocy 35 koni mechanicznych, co pozwalało czołgowi osiągnąć maksymalną prędkość 40 km na godzinę na twardym podłożu. Pancerz pojazdu miał grubość od 6 do 12 mm, co zapewniało ochronę przed ostrzałem z broni strzeleckiej i lekkimi odłamkami, ale nie chroniło przed cięższymi pociskami. Wyprodukowano około 823 egzemplarze tego czołgu. Typ 94 TK był używany głównie w czasie II wojny chińsko-japońskiej oraz na początku II wojny światowej, zwłaszcza w działaniach na Pacyfiku. Miejsce 4. Tančík wzór 33. To czechosłowacka tankietka z lat 30. XX wieku, zaprojektowana na potrzeby wsparcia piechoty i zwiadu, która weszła do służby w 1934 roku. Pojazd był produkowany w latach 1933–34 jako rozwinięcie brytyjskiego projektu Carden Loyd Mark VI, dostosowany do wymagań czechosłowackiej armii. Tankietka miała kompaktowe wymiary: długość 2,7 metra, szerokość 1,85 metra i wysokość 1,48 metra. Masa pojazdu wynosiła około 2,3 tony. Załoga składała się z 2 osób: kierowcy i strzelca, co pozwalało na efektywne prowadzenie działań bojowych. Uzbrojenie stanowiły 2 sprzężone karabiny maszynowe ZB wzór 26 kalibru 7,92 mm, umieszczone w przodzie kadłuba.
Napęd zapewniał czterocylindrowy silnik Praga o mocy 30 koni mechanicznych, umożliwiający osiągnięcie prędkości maksymalnej 35 km na godzinę. Pancerz tankietki miał grubość od 4 do 12 mm, co chroniło załogę przed ogniem broni ręcznej. Wyprodukowano około 70 egzemplarzy Tanchik, wzór 33, które były używane głównie do celów szkoleniowych i patrolowych. Mimo niskiej skuteczności w walce z bardziej zaawansowanymi pojazdami, tankietka stanowiła istotny etap w rozwoju czechosłowackich sił pancernych. Miejsce trzecie T-27. To radziecka tankietka z lat 30. XX wieku, oparta na brytyjskim projekcie Carden Loyd Mark VI. Została wprowadzona do służby w 1931 roku. Pojazd został zaprojektowany jako lekki, zwrotny wóz bojowy, przeznaczony do wsparcia piechoty i rozpoznania. Tankietka miała kompaktowe wymiary, długość 2,6 metra, szerokość 1,83 metra i wysokość 1,44 metra. Masa T-27 wynosiła około 2,7 tony, co czyniło ją lekką i stosunkowo łatwą do transportu. Załoga składała się z 2 osób, kierowcy i strzelca, który obsługiwał uzbrojenie. Podstawowe uzbrojenie stanowił karabin maszynowy DT kalibru 7,62 mm, zamontowany na przodzie pojazdu. Napęd zapewniał silnik gaz AA o mocy 40 koni mechanicznych, umożliwiający osiągnięcie prędkości maksymalnej 42 km na godzinę. T-27 był przystosowany do pokonywania trudnego terenu i płytkich przeszkód wodnych, co czyniło go wszechstronnym pojazdem bojowym. Produkcja tankietek T-27 trwała w latach 1931-1933 i wyprodukowano około 3000 egzemplarzy. Chociaż T-27 szybko stał się przestarzały w obliczu rozwoju cięższego sprzętu pancernego, był wykorzystywany w szkoleniu oraz jako wsparcie jednostek w konfliktach lat 30. i na początku II wojny światowej. Miejsce drugie TKS. To polska tankietka z lat 30. XX wieku, będąca rozwinięciem wcześniejszego modelu TK3. Pojazd był produkowany w latach 1934-1936. TKS był podstawowym wozem bojowym polskich sił pancernych. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku został zaprojektowany jako lekki pojazd pancerny, przeznaczony do wsparcia piechoty, zwiadu i ochrony granic. Tankietka miała kompaktowe wymiary, długość około 2,58 metra, szerokość 1,78 metra i wysokość 1,32 metra. Masa całkowita wynosiła około 2,6 tony, co umożliwiało łatwe manewrowanie w trudnym terenie. Załoga TKS składała się z 2 osób, kierowcy i strzelca obsługującego uzbrojenie. Uzbrojenie tankietki obejmowało karabin maszynowy Hotchkiss, wzór 25, kalibru 7,92 mm, a w niektórych wersjach armatę wzór 38 FK, kalibru 20 mm. Napęd stanowił czterocylindrowy silnik polski Fiat 122B o mocy 46 koni mechanicznych, co pozwalało osiągać prędkość maksymalną około 40 km na godzinę. Wyprodukowano około 575 egzemplarzy tego pojazdu. Mimo niewielkich rozmiarów i słabego opancerzenia, tankietka była stosunkowo nowoczesna jak na swoje czasy, chociaż TKS była mało skuteczna w walce z cięższymi pojazdami pancernymi. Jej mobilność i prostota konstrukcji czyniły ją ważnym elementem polskich sił zbrojnych. Miejsce pierwsze Carden Loyd Mark VI. To brytyjski czołg lekki z lat 20. XX wieku, znany jako jeden z pierwszych masowo produkowanych tankietek.
wyprodukowany w latach 1927–1935. Został zaprojektowany przez Sir Johna Cardena i Viviana Lloyda jako pojazd wsparcia piechoty i zwiadu. Tankietka miała bardzo kompaktowe wymiary. Długość około 2,46 metra, szerokość 1,75 metra i wysokość 1,22 metra. Masa całkowita wynosiła około 1,5 tony, co czyniło pojazd bardzo lekkim i łatwym do transportu. Załoga pojazdu składała się z 2 osób, kierowcy i strzelca, obsługującego karabin maszynowy. Uzbrojenie stanowił zwykle karabin maszynowy Vickers lub Hotchkiss, zamontowany w obrotowym jarzmie. Napęd zapewniał silnik benzynowy Ford Model T o mocy 22 koni mechanicznych, co pozwalało na osiągnięcie prędkości maksymalnej około 40 km na godzinę. Wyprodukowano około 450 egzemplarzy tego pojazdu. Tankietki te były szeroko eksportowane i używane w ponad 16 krajach, w tym w Polsce, gdzie posłużyły jako baza do budowy tankietek TK3 i TKS. Chociaż Carden Lloyd Mark VI miał ograniczoną wartość bojową, odegrał kluczową rolę w rozwoju lekkich pojazdów pancernych. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.